A właśnie, to powiedzieliśmy, żeby otwierało. Cześć, przyjechała do nas wczoraj nowa paleta. Nowa zabawka. Sprawdźmy co to. Kurde, Agata! I nagrywam od nowa. Wczoraj przyszła do nas nowa paleta, nowa zabawka. Sprawdźmy co jest w środku. Nasz nowy kolega, nowy pomocnik, nowy minionek od naszej ulubionej firmy Freddy. Ale od tej firmy mamy już jedną maszynę, w dodatku większą. Mamy i właśnie dlatego stwierdziliśmy, że chcemy drugą. A To tak, ona się tak dobrze sprawdza? ona się dobrze sprawdza. Właściwie to w ogóle co to jest? To jest system do filtracji chłodziwa. Bo cały czas mieliśmy kłopot, że pełno wiórów wpadało do zbiornika. Był kłopot, żeby je stamtąd usunąć, nawet gdy próbowaliśmy robić różne systemy filtracji, kupowane, montowane przez nas, to i tak na koniec trzeba było jakoś przefiltrować to chłodziwo. I okazało się, że tak naprawdę to jest najlepszy sposób, jaki tylko udało się znaleźć. Czyli tym wężem wciągamy chłodziwo z maszyny, przechodzi przez jeden filtr, Tak, później przechodzi przez drugi filtr jeszcze drobniejszy i wszystko ląduje do zbiornika. w zbiorniku. I z tego zbiornika tym wężem możemy wpompować z powrotem, Niczym pogromcy duchów. wpompować z powrotem do maszyny. Tak, plus jest jeszcze taki, że ten model ma na wyjściu pompę, gdzie naprawdę z tego węża chłodziwo leci z siłą takiej myjki ciśnieniowej, więc jeszcze dodatkowo można całą maszynę w środku umyć. Bardzo fajne, bardzo wygodne, bardzo przydatne rozwiązanie. Czyli mamy jedną maszynę większą i teraz wzięliśmy drugą mniejszą, to po co? Nie możemy korzystać z jednej? Bo ta była ładniejsza. A tak na serio, to kłopot pojawił się wtedy, gdy kupiliśmy automat tokarski. Automat tokarski niestety działa na oleju. Teoretycznie można by jednej maszyny, jednego Frediego używać i do chłodziwa wodnego, i do oleju, ale za każdym razem trzeba by wszystko myć, wymieniać filtry. Zajmuje to tak strasznie dużo czasu, sprawdzaliśmy, że okazało się, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie kupić takie coś. A nie można było kupić dwóch dużych? Raz, że mamy trochę mało miejsca, a dwa, że zbiornik w automacie tokarskim jest dużo mniejszy. Automat tokarski mamy jeden i nie trzeba aż tak często filtrować. Dlatego postawimy to sobie za automatem tokarskim, tam gdzie nie będzie nikomu przeszkadzać. Wąż możemy włożyć jeden do zbiornika i raz na jakiś czas przepompować, filtrując, potem wypompować. Raz na kilka dni powinno załatwić sprawę i sprawić, że olej będzie czyściutki. To tyle o tym opowiadamy, że może pokażemy, jak to działa. Pokażemy, tylko musimy to odpakować i zmontować. To możemy odpakować, tylko ja nie wiem, czy masz nóż, żeby to odciąć. Kurczę, to jest metalowe. Bez sensu. Rozumiem, że tym wężem wypuszczamy przefiltrowany olej, ale tu wszystko jest masywne. Tamtym wężem wciągamy, to pokażmy może, co jest w środku. Wow. To chyba trzeba siłą. Tak. Więc tutaj mamy taki oto zbiorniczek. Tutaj na wstępie widzę, że ma założony filtr 200 mikronów, ale dostaliśmy kilka innych filtrów i może założylibyśmy na początek coś drobniejszego, jak
Jak szaleć, to szaleć. A to pomoże w jakości pracy? Tak, właściwie całe chłodziwo, które było przez pompę wyciągane, co prawda przechodziło część przez pompę wysokiego ciśnienia, która ma swoje filtry, ale no nie tak dokładne, ale część oleju była pompowana przez pompę niskiego ciśnienia, która filtrów nie ma, więc tak naprawdę część oleju na obrabiany detal szła razem z wiórami. To co my tu mamy? Jedziemy z 50 mikronami? Czy na zbyt hardkorowo? A czemu wzięliśmy minionka? Nie wiem. Lubisz minionki? Też nie wiem. Hey, knife enthusiasts. If you enjoy sharp content, don't forget to subscribe to Herman Knives. Hit that like button and ring the bell to stay updated with our latest videos. Thanks for being part of our cutting edge community.